Witamy wszystkich serdecznie W kolejnym odcinku z ostatniego etapu płynięcia Amazonką. Zapraszamy Was do oglądania. będzie się działo. Dobrze, drodzy Państwo, jest kolejny dzień, jesteśmy na łódce, jesteśmy rozłożeni, rano wstaliśmy wraz ze wschodem słońca. No i czekamy, aż łódka odpłynie, więc też rozłożyliśmy się w takim strategicznym miejscu, żeby nikt nas tutaj koło nas się nie chciał położyć. Specjalnie leżę w poprzek cały czas, już mi tak tu gorąco, bo wiatru nie ma, ale czekam aż po prostu nikt się tu nie położy i będzie spoko. Tak. O, Kamilek się bawi z dzidziusiem, mamy tutaj dzidziusia na łódce. W ogóle jest kilka osób z tej łódki wczorajszej. Zobaczcie, jak w Brazylii się ładuje samochody na łódki. Zaraz będzie wjeżdżał normalnie na tych deskach. Ciekawa jestem, czy one się nie połamią. No ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, proszę bardzo. I jedzie. Powoli, powoli. I się połamią, czy się nie połamią? Podziwiam ich za to zaufanie do tych desek. Ale opcja. No. Jeszcze kawałek. Dawaj, 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 dawaj. I już z górki. No wytrzymały te deski, powiem Wam szczerze. I wjechał. Brawo. Ruszyliśmy z Manaus. Ale powiem Wam, że męczące to życie, bo czekamy, aż dopłyniemy do miejsca, gdzie łączą się dwie rzeki i musimy stać i czekać, abyśmy się na hamak położyli. Ale już jesteśmy, Musimy Wam pokazać, to jest niesamowite zjawisko, ja zawsze chciałem to zobaczyć, jak jest Rio Negro i Amazonka. I Rio Negro jest czarną rzeką, normalnie jak Coca-Cola, kurczę, jest ciemniutka. Zobaczcie, nie wiem, czy to widać w kamerze, ale jest naprawdę czarna, a Amazonka była kremowa, jak pamiętacie. I dopływamy do miejsca, gdzie rzeki się łączą, ale przez to, że każda ma inną gęstość, inną prędkość i inną temperaturę, to one przez kilkanaście kilometrów jakby płyną obok siebie, ale się nie łączą, nie mieszają się. Zobaczcie, jaka różnica w kolorze wody. Ale czad! Jak to wygląda? Ja! Niesamowite. No, czekaj, chodź na drugą. Tutaj widać o, też. Kurde, widać. Troszeczkę odpłynęliśmy, bo idziemy pod kątem, widzę. Ale ciekawe, czy będziemy jeszcze przyjeżdżać obok. No, najfajniej byłoby to nagrać z lotu drona, ale próbowaliśmy nawet wystartować, ale niestety jest strefa, gdzie nie można. Całkowity zakaz nad Manaus lataniem było, nie mogłem wystartować nawet dronem niestety. Tu już mamy Manaus za sobą, w tym miejscu, jak widzicie, więc kawałek tylko. No i widać te połączenie. Widać, tak. Nie wiem, jak na kamerze będzie widać, bo troszeczkę mamy pod światło. Nie, no troszeczkę. Widać. Ale... Tu jest czarna, tu jest nie czarna. Ale mega to wygląda. I tam mamy Rio Negro, a tu mamy Amazonkę. Przecież widać. Ale ja wolę tą jaśniejszą, bo ta czarna mnie tak przeraża trochę. Niestety ja Wam tak radzę i ja tego też nie robię. Nie startujcie dronem na płynącej łódce, bo on zapamiętuje sobie miejsce startu. Tracicie zasięg, to poleci wylądować tam, gdzie startował, czyli w wodzie. Więc lepiej nie startować. Powiem jedną rzecz ważną. Jak będziecie wchodzić na taką łódkę, tutaj jest front, a my od frontu mamy ścianę. I Zero wiatru, więc jednak trochę sobie dalej te hamaki tam, jakbyście tak pod koniec, to przynajmniej wiaterek macie, jest przyjemnie, ale parówka straszna. No, ale relaksujemy się jakoś. Ale jeszcze Wam coś pokażę. Tutaj się rozstawili, w ogóle rozkminiamy, skąd oni są, nie ogarniamy tego, ale przyszli sobie do strefy, gdzie się tak naprawdę śpi, bo tutaj wieje, więc przyszli, rozstawili się, grają w domino, piją piwo, palą szlugi i zadowoleni. A tu ludziom przeszkadzają. W sumie uważam, że nie powinno tak być z tego względu, że tutaj ludzie śpią, są też małe dzieci. Tam jest strefa taka, gdzie można się napić piwa, czy tam w ogóle jest bar, więc tam powinni siedzieć, ale im za gorąco było i przyszli tutaj.
Kupiliśmy sobie takie pierdółki. Pan powiedział, że bardzo dobre, z kurczakiem na wypasie. Patrzcie, jakie są dobre. Justynka ugryzie. Takie nadziane na wypasie. Uwaga, puściutkie. Zero, nic tam nie ma w ogóle. To jest sam... Co to jest? Jak to powiedzieć? No niby takie ciasto francuskie, ale to coś innego. Suche i puste w środku. Obrzydliwe. 6,50 kosztowało. Dzień dobry, mamy kolejny dzień i powiem Państwu, że bardzo wygodnie się śpi na hamaczkach. Bardzo wygodnie. Jak myślisz, Justynka? No wygodnie, mega, tym bardziej na świeżym powietrzu. Śpimy już w sumie, nie wiem który dzień, ale to jest mega tak spać na świeżym powietrzu, no. I tak się zasypiasz patrząc na gwiazdy, albo budzisz się ze wschodem słońca. A teraz robimy sobie śniadanie, no bo na poprzednich łódkach mieliśmy jakby w cenie, a teraz nie mamy, więc sobie radzimy. Mamy taki krem kokosowy. Tak, wiemy, że to nie jest zdrowe, ale jakby musieliśmy wziąć coś, co po prostu przetrwa temperatury i się nie zepsuje. Mamy do tego chleb tostowy i kawę z proszku z mlekiem, takie cappuccino, więc nie wiem, musimy iść na jakiś odwyk cukrowy po tym wyjeździe. Wczoraj to dziecko za mną tutaj, to się pochorowało i wymiotowało z hamaczka i trochę mu współczuję, a drugie to trafiliśmy na bandę emerytowanych dziadów, którzy grają w domino koło nas i nas budzą z samego rana, drą japę, piją piwo i tyle. I po prostu, no niestety, bo ja myślałem, że trafimy na młodzież, która będzie mnie wkurzała na statku, a trafiamy na dziadów, którzy kurde irytują, naprawdę irytują. Jarali tu cygara, to wreszcie ktoś poszedł i zwrócił im uwagę. Będziemy mieć kontrolę policyjną, będziemy mieć. Już się szykują. Szykują się. Cztery. Ale teraz była taka afera, Kamil się wbił i tam do chłopów poszedł, powiedział cicho. Powiem szczerze, że no wiecie, okej, grają sobie, dobra, niech sobie grają, ale darli japy, poleciałem i nie rozumiem, co oni gadają, to do nich po polsku się wydarłem. Mówię, zamknijcie te łapy, bo drzecie się, nie słyszę swoich myśli. Ja chciałam I się powiedzieć, uśmiechnęli, że przeprosili. Że Kamil jest ostoją Ostoją pokoju jestem. pokoju. Co się dzieje, no? Ostoją spokoju jest i to ja bym poszła prędzej i tak zrobiła, a to mój mąż tak mnie zaskoczył. Gdyby to jeszcze była młodzież czy coś, to wiesz, no to głupota, ale no stare i głupie chodzą, bijają, ale nawet... Kawiczki zakładają. No bo wiesz, może ktoś ma obsrane gacie. Jeszcze zakładają. 3 dni temu by na ciebie trafiło. Idą. Dzień mija tak, że ja dzisiaj sklejam dla odmiany odcinek, a Kamil zasłużył na odpoczynek. Bardzo. Takie był seksowne, to było, tak się wydarzył. No nie, no weźcie, trochę kultury po prostu, no ja bez przesady nie wymagam Bóg Pierwszy wie raz czego. widziałam cię w takiej sytuacji. No, jeszcze do nich po polsku twardo trzeba. No bo tak, no. Dla tych, co nie znają języków, od razu wam mówię fajną sprawę. Oglądałem kiedyś od Wojciech Cejrowski, bardzo fajną rzecz powiedział, że jeżeli kiedykolwiek wejdziecie do sklepu i nie będziecie znali języka, będziecie próbowali dukać, będzie wam głupio, że nie znacie tego języka. O wiele lepiej jest pójść i w twoim ojczystym języku powiedzieć, co chcesz, nie wiem, szczoteczkę do zębów i pokazywać. Wtedy ta osoba prędzej ciebie zrozumie i jej będzie głupio, że nie zna twojego języka, a nie tobie, że nie No znasz im ich. się zrobiło głupio. Bardzo, bardzo. No, powiem wam ciekawostkę. Daliśmy do sklepu, do lodówki schowali nam rum ze Sprite. Dzisiaj będzie walone.
Dzisiaj troszeczkę się zrelaksujemy. Alkoholik się odzywa. Dzisiaj będzie wolony, będzie pite. No już ten rum czeka 2 tygodnie, nie się doczekać nie może. Nie no, troszeczkę tak się zrelaksujemy. Po południu pewnie będzie miło może, no. O, chodzi policjant, sprawdza ludzi. Znaczy, może nie ludzi, ale obserwuje, co się dzieje. Coś sprawdzają w naszych rzeczach. Tak wyglądają kontrole na łódkach. Wchodzą z pieskami i sprawdzają. Kurde, Kamil, on idzie do naszych rzeczy, mówię ci. Poszedł dalej. Gracias, obrigado. Przyszedł czas na obiad. Nie ma nic tutaj do jedzenia, bo chcieliśmy zjeść coś takiego w miarę pożywnego, jak mamy wypić drinka, nie zjemy zupki chińskiej. Więc zamówiliśmy sobie 4 pizze odgrzewane w mikrofali, nic innego nie mieli. Wziąłem do tego jeszcze słoiczek oliwek, będzie chociaż coś zdrowego w tym wszystkim. I za wszystko, za 4 pizze i za oliwki zapłaciliśmy 40 zł. A jak ta pizza? Widzę, że sama była, jak ugryzłaś. Bułka z serem i trochę kiełbasy. No. No ale no co, no nie ma wyboru. No nie ma wyboru, no i olejweczki, dlatego wziąłem też. No dobra, to jemy i tyle. Płyniemy, płyniemy. A oprócz tego co robimy? Płyniemy. Dokładnie. Dokładnie. Patrzcie, jak sobie stateczki płyną koło nas. Wyprzedzamy je, bo mamy taką super szybką łódź. Jesteśmy na dziobie w tym momencie. W ogóle musimy wam tą łódkę pokazać. Mam świetną fryzurę. No, pięknie ci zakrywa twarz. Jesteśmy na samym przodzie. Kajuta kapitana jest pod spodem, on tam widzi. Tu jest jego lampa górna. Zobaczcie, jaka szerokość jest tej rzeki. No jest po prostu przeogromna. Tym bardziej, że wylała. Było ogłoszenie powodziowe. No ja mam wrażenie, że płynę po morzu jakimś, albo nie wiem po czym. No jest ogromna, nie? Nie, tam. Jak smródka w kobyłce. Na mapie pokażemy wam dokładnie, jaką mijamy miejscowość Santarem i z tej miejscowości, tą rzeką, którą widzicie, wypływa woda, która jest krystalicznie czysta podobno, tak? Podobno ma kolor błękitny i jest to zauważalne i można zobaczyć takie zjawisko podobnie jak z Rio Negro. Te dwie rzeki się łączą, a nie mieszają, więc teraz tak stoimy i obserwujemy, czy faktycznie to zauważymy, więc jak zauważymy, to wam powiemy. Jak zasłużycie, a zasłużyć możecie. No daj mnie tu kamerę na mnie, no. A zasłużyć możecie. Albo jak skrubujecie. Jak zasubskrybujecie kanał, albo napiszecie komentarz. Albo i to i to. Albo nie albo. Albo to i to. Znaczy nie albo. W sensie to i to. Proszę, już. No, a teraz będziemy oglądać rzeki. Widzicie? Rzeczywiście je widać, ale nie widać. aż tak. Nie, widać. Nie jest błękitna, No ona dobra, jest ale ciemna. Okej, nie świeci słońce, weź pod uwagę. No tak, to dobrze. prawda. No. No właśnie. Ale są dwie wody, amazońska jest jaśniejsza. No to i gdzie tam jest błękitna? Nie, ta jest brązowa, a ta widać, że ma po światła niebieskiego, ale nie ma słońca, więc jest ciemna.
mam taką ważną rzecz do powiedzenia, bo jesteśmy właśnie teraz w Brazylii, no któryś tam dzień i mieliśmy już parę razy styczność z tym portugalskim ich i ja już widzę, że jest ogromny problem z tym, żeby w ogóle się z nimi dogadać. Chodzi o to, że chciałabym podziękować tutaj mojemu mężowi, że nas zmusił do lekcji hiszpańskiego i bardzo chciał ich cały czas, a ja byłam przeciwna, bo stwierdziłam, że się dogadamy w dobie internetu, to wszystko można, no okej, można i da się dogadać jakby, wiesz, z translatorem i tak dalej, ale jednak jeżeli człowiek zna kilka podstawowych zwrotów i rozumie, co się do niego mówi, to jest dużo łatwiej, dużo szybciej, dużo przyjemniej i bez stresu, a tutaj czuję, że ta Brazylia będzie wyzwaniem pod kątem języka, więc kochanie, gratuluję, dziękuję, możesz być z siebie dumny. Dziękuję. Rzadko mi przyznaję rację, więc to dla mnie normalnie jak miód na serce po prostu. Więc no, uważam, że zawsze fajnie mieć te podstawy języka. Zawsze jak jeździłem do jakiegokolwiek kraju, nawet do Egiptu, uczyłem się podstawowych zwrotów typu dziękuję, dzień dobry, do widzenia, bardzo proszę, bardzo mi miło Cię poznać. Znaczy, ogólnie bardzo ludzie wtedy też inaczej na Was reagują. Pamiętajcie, takie podstawowe 4-5 słów, to jak powiecie chociaż do nich, że znacie, to się ucieszą i chętnie też są z Wami takiej kooperacji, chcą Wam pomóc, podpowiedzieć i tak dalej. Nie wiadomo kto. Wow. O. Ja pierdolę, jak się przestraszyłam. Dobrze, że kamery nie wypuściłem. Ale to było mocne. Bo to był taki, ale to jest taki sygnał pociągowy, więc to nie byle jaki. Ale my to mamy nad całą głową. No tu, zobaczcie, tu są trąbki, tu. Aż mi O tu. uszy przeczyściło. No O ja. Albo ogłuchniemy teraz. Co? Płyniemy sobie i muszę Wam to pokazać. Zobaczcie, jak tu ludzie żyją. Coś niesamowitego po prostu. Jest środek, co prawda rzeczywiście Amazonka, jak widzicie po prawej, po horyzont się rozlała. Ogromne ilości wody rozlały się po okolicach. Zobaczcie sobie tu. No po prostu niesamowite. Jak można tak mieszkać? Wiadomo, że łódką do domu po prostu przypływacie. Innej opcji nie ma. Często też jest bydło na takich małych wysepkach. Od razu Wam łódkę pokażę. Proszę, to jest front, ta lampa wieczorem chodzi, też Wam pokażę, tu można sobie przyjść, stanąć, tu jest jakaś kajuta taka na wypasie, płatna, przejdziemy się teraz bokiem, tu są takie kajuty, siuty, Wam pokażę, będę nagrywał u Pana jak to jest, tak wygląda pokój, tam się Pan uśmiechnął, że nagrywałem pokój, teraz Wam pokażę jak wygląda łazieneczka i tak mamy, taka łazienka, powiem Wam, że znośna, fajne jest ciśnienie i jak widzicie, my śpimy na górnym pokładzie, mamy ławeczkę teraz też, więc fajnie, bo można sobie tu usiąść i popatrzeć na widoki. Zaraz Wam pokażę nasz sklep, ale niestety tu muza gra, to tylko Wam pokażę tak bez dźwięku. Jak widzieliście, tak wygląda sklepik, teraz przestała trochę muzyka grać, więc Wam pokażę, gdzie są ławeczki, można sobie to z tyłu, łódki też, posiedzieć, pooglądać widoczki. Oczywiście pamiętajcie jedną rzecz, wiecie co jest najpiękniejsze, płynąc Amazonką? Noc. O, zobaczcie, ktoś tu żyje, nawet ma krowę, widzicie? No przepraszam, że tak przerywam i tak szarpię, no ale są takie momenty, że na przykład teraz coś widzę i tak ludzie tu żyją. To jest po prostu niesamowite. I tak cała Amazonka wygląda, po prostu wszędzie po drodze widzicie nawet pojedyncze domki. Wracam do tego, że gwiazdy nocą tutaj to są tak piękne. Tu mam w ogóle jeszcze wrzucić zdjęcia, które zrobiłem dość niedawno, z ostatnią noc chyba tak naprawdę. I normalnie widać calutką drogę mleczną, to jest coś wspaniałego po prostu. Pójdę na dół, pokażę Wam jak wygląda dolne piętro, ale te schody są pionowe. Wam powiem, zobaczcie, nie dość, że się nie mieści moja cała stopa, to są bardzo, bardzo pionowe. I jesteśmy na półpiętrze, gdzie zazwyczaj płynęliśmy w tamtymi łódkami. Tu możemy umyć ręce, ząbki, jest mydło, jest płyn do naczyń w razie czego, więc możecie sobie umyć. O, ja tylko się jedyne co to nie golę niestety,
bo jest za gorąco, żebym się ogolił. Woda do picia, tylko my się trochę boimy tej wody pić. A tu jest nasza kuchnia i tu kuchnię otwierają, coś tam widzę, że się światełko już świeci. Tak jak widać w takich godzinach od 6:30 do 8:00, od 11:30 do 13:00 i od 17:30 do 19:00 i wchodzą wtedy po statku, dzwonią dzwoneczkiem i informują, że jest obiad na przykład. Możecie przyjść wtedy i kosztuje to 25 rieli, czyli jakieś 16-17 zł za obiad. Pokażę wam kapitana. O, to jest kapitan, jak widzicie. Właśnie kręci, tak pracuje. Ma jakiś internet, megafon, proszę. To jest jego miejsce, więc tutaj nie wchodzimy. Zobaczymy, jak dół wygląda. Dół to oczywiście magazyn. Jest jedna wielka towarownia. Łódki, wszystko jest. Łódki, motocykle. Proszę, przejdę po klapie. Nie spadnę, nie. Naładowane po same brzegi. I to wszystko jedzie po prostu do wiosek innych, jest transportowane. Gdzieś tam ludzie pokupowali. O, taki trójkołowiec. Proszę, nówki, motory, tam, ciach. No po prostu motorów to po sam brzeg nawalone. Ten to jest, powiem wam, fajny. O, no taki motorek to już jest kiemcał. 1250 BMW. No to już taki podróżniczy. Może kiedyś w przyszłości motorem przez świat, nie tylko z kanapy. Czemu nie? Klimatyzacja marki Gri. Uważam, że fajna. Jak w ogóle ktoś jest pod Warszawy i ma ochotę na klimatyzację, mogę polecić starą firmę. Dam kontakt wtedy do Wioli. Wiolę serdecznie pozdrawiam, bo ogląda odcinki i wtedy zamontuję wam w fajnej cenie klimę. A nawet butle z gazem, widzicie. O, a tu jest żarcie dla psa. Zobaczcie ile. Ale kurczę, żarcia. Tu macie nawet silnik. Ciekawe, czy będzie widać. O, widać. Ale grzeje stamtąd. Silniki są w środku. O, i zaraz będzie handelek. Justynka, empanady mają, wszystko mają. Może coś weźmiemy. I jak widzicie, mają takie kije. I jak będziecie chcieli już sobie kupić, to na takim kiju podają wam wtedy żarcie. I możecie zapłacić wrzucając... O, widać handel, jak wygląda. Proszę. Pan podaje. Tutaj sobie bierze ktoś z tego i wrzuca hajs do środka. O, dłuższy kij bierze, patrzcie, włożył do wody. Reszty będzie wydawał pewnie. O, proszę. Aha, kod QR mu dał, bo tutaj pamiętajcie, płaci się Pixie najczęściej, kodem QR. Ty patrz, jaki szerszeń, ale jaki czarny. Ja pierdzielę, co to jest? Jakie to wielkie jest. To jest osa papierowa, w Brazylii nazywana marimbondo. Dorasta nawet do 3 cm długości, czyli jest prawie 2 razy większa od pszczoły. Buduje otwarte gniazda z papierowej masy. Wyglądają jak małe plastry przyklejone pod dachem czy gałęzią. Choć może boleśnie urządlić, zwykle nie jest agresywna, dopóki nie zbliżymy się do jej gniazda, bądź nie będziemy wymachiwać rękami. Ciekawostka. Rolnicy cenią je, bo polują na gąsienice i szkodniki roślin, dzięki czemu pomagają chronić uprawy. Że ja się tak nie boję to kręcić, ale masakra, jak to wygląda. No nie dziwię się, że uciekłaś. O kurde, dobra. No i mamy kolejny dzień. I płyniemy. Płyniemy. I znowu płyniemy. I się nic nie dzieje. Mnie już kuźwa tak wszystko boli od nieruszania się, że to jest masakra. No, brak trochę ruchu. A najgorsze jest to, że jak sobie pomyślę, że mam się ruszyć, to mi się tak nie chce. Człowiek się tak przyzwyczaił do tego, że leży, że w pewnym momencie muszę wstać po szczoteczkę do zębów. O Jezu, muszę wstać. Naprawdę. Ja nie wiem, ale wrócenie do naszego rytmu podróżniczego będzie chyba trudne. Ja się bujam na hamaku i mi zegarek mówi, że mamy osiągnięty cel aktywności na dzień dzisiejszy. A my płyniemy. I płyniemy. O, droga na Ostrołękę. Z jakiego to filmu? Napiszcie w komentarzu. Jezu, ty zawsze takie zagadki dajesz, a nie wiem, o czym ty mówisz. No bo ty nie oglądasz polskich klasyków, no. Wiecie, że ona nie zna tego filmu, no. Jaki to film? No to przeczytasz w komentarzu, jak ci napiszą. Napiszcie, jaki to film. No, na pewno są ludzie, którzy wiedzą, jaki to film. Dobra, a my płyniemy.
Jednak będzie kontrola. Myślałem, że polatam dronem, ale już tam widzę policjanta gotowego do wejścia. Więc chyba znowu wejdą, będą nas sprawdzać. Przed chwilą tu jakiś wojskowy chodził. Drugą kontrolę mamy podczas płynięcia. Proszę, weszli, kontrolują, tylko nie chcę ich tak kurde kręcić bezpośrednio. Wchodzą do pokoi powoli. Co? Jak on ma włosy? Jaki puch. Jest to załamana. Mówi... Za wilgotność. No, wilgotność jest duża, więc dlatego ci tak spuszyło, no. Siano, dobrze. Pójdziesz pierwszy raz do fryzjera po 8 miesiącach. Masz to jak w banku. Chyba z tego co widzimy, to będą sprzedawać krewetki, ale zaraz zobaczymy, jak wejdą na łódkę, czy faktycznie tak będzie. Proszę bardzo, chłopak sprzedaje właśnie krewetki. ¿Cuánto cuesta? 10 days. 10. Za 10? No to mega tanio. Nawet moglibyśmy to kupić, bo Kamil by zjadł, ale co my z tym zrobimy teraz? Zanim my dopłyniemy do brzegu, to nam się to zepsuje. To jest krewetka świeżo łowiona właśnie stąd, z tej rzeki. I pani normalnie je na świeżo. No, dawaj. Rico, mucho sal. O, bardzo słona. Tak? Ale jak? Ojoj. Mucho sal. To nie ocean, to Amazonka. Ma 6400 km długości, czyli mniej więcej tyle co dystans z Warszawy do Nowego Jorku. Tak, serio. W porze suchej Amazonka ma szerokość od 3 do 5 km. W porze deszczowej rozlewa się nawet na 50 km. To mniej więcej jakby Wisła wylała od Pruszkowa aż do Wołomina. Średnia głębokość to 20-50 metrów, ale są miejsca, gdzie sięga nawet 100 metrów, tyle co 30-piętrowy blok zatopiony na pionowo. Amazonka wlewa do oceanu ponad 200 000 metrów sześciennych wody na sekundę. Dla porównania nasza Wisła wrzuca tylko około 1000 metrów sześciennych. W skrócie, jedna Amazonka to 200 Wisł. Szacuje się, że Amazonka odpowiada za około 20% całkowitego dopływu słodkiej wody z rzek do wszystkich oceanów świata. Zwierzęta? Różowe delfiny są, piranie, całe stado, anakondy? No pewnie. I teraz hit, jest też ryba, która chodzi po lądzie. To sum wędrujący, sprowadzony do Amazonii, który potrafi przepełznąć z jednego stawu do drugiego po ziemi, używając płetw jak łap. I ciekawostka, Amazonka nie ma ani jednego mostu przez cały główny nurt. No bo niby jak go zbudować, skoro rzeka regularnie zmienia swój kształt i rozlewa się jak ciasto naleśnikowe. W tym momencie dziękuję i zapraszam do dalszego oglądania odcinka. Drodzy Państwo, to już chyba nasza ostatnia noc na łodzi. My sobie krakersy, mało co widzicie. Jest trochę smutno, bo jest naprawdę fajnie. Powiem Wam, że przygoda jest przednia. Naprawdę bardzo fajnie jest sobie popłynąć tą łodzią. Oglądamy gwiazdy. Wy pewnie teraz nic nie zobaczycie, bo naprawdę jest bardzo słabo. Ale o, widzieliście właśnie błysk. Teraz w tym momencie pokażę Wam, bo na telefonie troszeczkę to lepiej było widać. Zobaczcie sobie teraz małą, krótką kompilację, jak udało mi się na telefon złapać chmurę i na sam koniec udało mi się zrobić zdjęcie w pionie, gdy chmura błyskała, tylko że z 3-sekundowym czasem naświetlania i zaraz zobaczcie to samo w poziomie. Dla mnie to jest po prostu magiczne. No a my teraz co? Odpoczywamy, bo przecież się bardzo zmęczyliśmy na tej łodzi, nie? Witamy dzisiaj już finalny poranek.
Tak, ostatni poranek na Łodzi, noc była straszna. Znaczy, ja się wyspałem, ale na górze były załadowane łódki, był rozładunek w nocy i normalnie miałem wrażenie, jakby się waliło piętro. Tak. Więc ja się ocknąłem, ale zaraz jak wiedziałem, co robią, to zasnąłem. Justynka już nie. No i nad ranem wpłynęliśmy w falę i nasze hamaki zaczęły się bujać. I najlepsze jest to, że każdy w inną stronę, więc się zderzaliśmy. Ja z Justynką głową, z sąsiadką, no po prostu masakra. Masakra. Ja spałam łącznie może ze 2 godziny, no ale w sumie jakoś nie czuję bardzo zmęczenia, bo przez ostatnie 12 dni spałam dużo, więc przeżyję. Ale Fajnie. dopływamy już powoli do Belem i drodzy Państwo, to dopiero jest Mantahan. Naprawdę duże ten belem, co? No Nie duże, spodziewałem duże. się, Nie że spodziewałam będzie się aż takich tak. wieżowców. No. Ja myślałam, że to wiesz, wieś zabita dechami, a tu widać, że... Jest Mantahan. Mantahan. No i drodzy Państwo, nastała ta wiekopomna chwila. Wychodzimy z łódki, ale akrobację tu trzeba zrobić. Fuck! Ja nie wyjdę. Obrigado. Ja pierdzielę. Jeszcze z tymi plecakami to jest masakra. Zrobiliśmy to, przepłynęliśmy. Później zrobimy podsumowanie. To wam zliczymy koszta i ile dni finalnie tam płynęliśmy, bo sami straciliśmy już rachubę. Ale tak, oficjalnie jesteśmy na lądzie. Yeah! Dziwnie, bo nie buja. I szczerze mówiąc, jak na początku byłam bardzo niezadowolona na pierwszej łódce, pierwszej nocy, tak teraz to mi nawet trochę smutno, że to się skończyło. Powiem wam jedną rzecz. Od razu tutaj oczywiście taksówki walczą o was. No i wiedzieliśmy, że Uber nam wyświetlił, że za 8 rieli nas zawiezie, bo to tylko kilometr. Oni tutaj zaczęli cenę od 80 rieli. To ich wyśmialiśmy. Szybko spadli na 40, czyli w 30 sekund już była połowa ceny, ale jak pokazałem panu, że w aplikacji Ubera mam za 8, to machnął ręką i poszedł. Ale jaka Ale przebitka, Uber co? jedzie, no podobno, ma przyjechać, więc zobaczymy. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo. Jesteśmy na noclegu, przed nami jakiś remont. Tutaj jest wejście główne i tu mamy od razu pokoik. Pokoik nie jest brzydki, ale tak daje tutaj, ale tak potwornie śmierdzi, że to jest po prostu masakra. Pani zaraz jak otworzyła nam pokój, to przyszła i jeszcze wypsikała zapachem. Strasznie tu daje, ale ogólnie dobra. Kuchnia jest, mikrofala jest, toster jest, lodóweczka jest, dobra. I mamy też prysznic, pod prysznicem daje starym dziadem, takim naprawdę. Jakby tam ktoś kiedyś zmarł po prostu. I no ale dobra, no, co poradzimy, nic nie poradzimy. Najgorsze jest to, że to już mamy, wiecie, Po pierwsze to już jest opłacone, po drugie to było jeden z najlepszych standardów w okolicy. I 100 zł za noc. To jest dość drogo jak na nasz budżet. Idziemy z brudnymi gaciami przez miasto. Ale musimy zrobić pranie. Zobaczcie, to jest naprawdę znaczna liczba naszych ubrań. No przez prawie 2 tygodnie nie robiliśmy pranka tak naprawdę, więc się nazbierało. Idziemy po okolicy, no to taka, no niezbyt ciekawa bym powiedziała. Te ulice takie obskurne, brudno, wszędzie śmieci. Jesteśmy w pralni, ale pierwszy raz Justyna sobie nie radzi z pralką, to ja muszę robić pranie. Z tego co widzę. Włączyłem już, no. Pokażemy wam jak się robi pranie na własną rękę. Wrzucamy wszystkie ciuchy do pralki. Pytaliśmy się pani, podobno jest tu proszek w cenie. I teraz tak, proszę bardzo. Robimy pranie, to jest pralka numer 4. 4, Continuar, płacimy 15 rieli. Dobra. Za pranie za 35 minut. Potem będziemy mogli przerzucić sobie tutaj I do jeszcze tu. suszarki. I trzeba wcisnąć start. I wciskamy start. O. I jedziemy. A few moments later. I udało się. Po 1,5 godziny mamy pranko świeże, pachnące, eleganckie. Takie pranko 40 zł razem z suszeniem. No i tu myślę, że prawie z 10 kilo to było tego prania. Ale patelnia jest, jakieś 50 stopni chyba w cieniu. Jezu. Mi każe przebiegać całą... Jak widzicie, był mały wypadek. Pokaż czoło. O. Nie zauważyłam skrzynki i się popłakałam. I mnie boli teraz głowa. No Jezu, nie płacz, no co ty.
To No ale tylko nie skrzynka. byłam. Wszyscy widzieli. Dobrze, że sobie głowy nie rozcięłam. No, najlepsze jest to, że od razu to było przypomnienie, żeby kupić ubezpieczenie, bo nie mamy. się skończyło, więc generalnie jakby mi się coś stało, to byłaby wielka masakra. Przyszliśmy najpierw na szamę, bo jesteśmy tylko na śniadaniu, a na śniadanie jedliśmy 3 kanapki z chleba tostowego, suche, okropne Tak. i mamy ochotę na coś totalnie nielokalnego, więc dzisiaj wjeżdża kuchnia azjatycka, drodzy Państwo, coś takiego. Mao Tai, tak. I to jest tak, że się przychodzi i nakłada się sobie samemu to, co się chce. Powiem szczerze, że ładnie to wszystko wygląda. Naprawdę ciekawie, apetycznie. Tutaj mamy nawet sushi. Też bardzo fajnie, apetycznie wygląda. Ja chyba nawet sobie spróbuję sushi, ale tutaj te ziemniaczki i to mięsko, no naprawdę bardzo ładnie wygląda. Normalnie aż ślinka cieknie. Tutaj krewetki, różnego rodzaju sushi. Przepiękne. Aż normalnie nie mogę się doczekać. No i tutaj oczywiście przychodzicie z tacką i płacicie. No dobra, kupiliśmy sobie jeszcze do tego po soku. 2 soki to 30 rieli. No i cały ten obiadek to jest Justynki. Kilka kawałków sushi, jakieś ziemniaczki, makaron i u mnie makaron, jakieś 2 rodzaje mięska, 2 rodzajki sushi i 1 jakiegoś rollsa. I za wszystko zapłaciliśmy 100 zł. Trochę drogo, ale myślę, że po 2 tygodniach jedzenia zupek chińskich I krakersów. i krakersów to nam się należy coś dobrego. Nie ma żadnego sklepu po drodze, jest po prostu totalna masakra, żeby kupić sobie coś do picia. I u pana kupujemy taki litrowy dzbaneczek wody kokosowej, chłodnej, z jakieś 12-13 zł. Bo już po prostu nie mogę, uschnę. A jeżeli chodzi o internet, udało nam się. Pamiętajcie tak, w Claro nie kupicie, nie ma szans, powiedzieli, że tam musicie zarejestrować telefon na 3 miesiące, potem ciężko wyrejestrować. Udało nam się, bo potem macie Vivo, taką sieć, a następnie macie Team. Vivo jest lepsza, po pierwsze macie mniejsze pakiety, bo w Teamie było 70 GB za 130 rieli drogo, a Vivo ma trochę lepszy internet. Przy okazji za 35 GB zapłaciliśmy 50 rieli, czyli jakieś 40 zł, niecałe. O, ale ci zazdroszczę, że już pijesz. No daj mi łyka, no. Serca nie masz, że mi też się chce pić. O, ale mi w obrodzie ciachnie. O Jezu, woda kokosowa jest taka trochę bez smaku. Ona jest z wodą zimną po prostu mieszana. Ale spoko, na pewno to bardziej zaspokoi. I napadnia. Nie, mi nie smakuje, ja nie lubię kokosa. Ja lubię bardzo wodę kokosową. Dla mnie jest pycha, ale jest jeden plus. Słodkie napoje po prostu będą cię chciało znowu wam pić. A taka woda z kokosem, z zimną wodą po prostu wymieszana jest spoko, bo No i i nawadnia. zdrowa, no i jest zdrowa, no. Także, dobra, my idziemy dalej, bo nie ma czasu. Chodź, Zenek. A w ogóle taki update pokojowy, jak wróciliśmy do naszego pokoju, to się okazało, że tak już nie śmierdzi. Więc chyba oni po prostu nie wietrzyli go. A my jak go Zatęchły przewietrzyliśmy, to już było dużo lepiej, więc damy radę. Drodzy Państwo, Panie i Panowie i Młodzieży droga, jesteśmy już na terminalu. Na mapie możecie zobaczyć dokładnie, gdzie ten terminal się znajduje, jeżeli będziecie w Belem i będziecie chcieli jechać gdzieś dalej. Terminal jest dość duży i macie firm bardzo dużo i bardzo dużo destynacji. Nawet do Rio, wszędzie gdzie chcecie, dostaniecie się autobusami. Różne marki, piętrowe, niepiętrowe, podstawowe. I teraz tak, powiem Wam, bo szukaliśmy ceny, bo my chcemy jechać do miejscowości, tu lewy górny róg, São Luís. São Luís, stamtąd będziemy jechać do następnej, żeby zobaczyć jeden z najpiękniejszych parków narodowych. Ta firma przede mną mówiła nam za bilety 330 rieli. Naprzeciwko mamy taką firmę Real Maya. Real Maya już powiedzieli 260 chyba, jak się nie mylę. Firma Jamjoy ma najtaniej, bo nawet za 230 jedziemy od godziny 6 wieczorem do godziny 10 rano. Dwupiętrowym autobusem. Niestety nasze ulubione miejsca są zajęte, musieliśmy wziąć jakieś inne. Zamieniamy noclegi na łódce na autobusowe. Witamy z powrotem. Pamiętajcie, zdjęcie paszportu jest potrzebne oczywiście do kupienia takiego biletu. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która mnie zaciekawiła bardzo na tym terminalu. Takie biuro podróży to jest coś fajnego, powiem Wam, żeby zrobić sobie z autobusu biuro podróży. No mistrzostwo. Bardzo mi się to podoba i powiem szczerze, że miałem ochotę tu podejść za pierwszym razem.
Tylko nie widziałem napisu naszego miasta, dlatego nie podchodziłem, ale pomysł bardzo ciekawy. Jesteśmy w domku. Minęły co prawda już 2 dni, ale żeśmy się ogarnęli. Zobaczcie, główka ogolona, broda ogolona. No tutaj to mam problem akurat mały. Przyszliśmy do Was z kilkoma liczbami, jeżeli chodzi o przepłynięcie Amazonki. I dokładnie chcieliśmy Wam podsumować, jak to wyglądało, czy ta podróż była fajna. Może na początku zacznijmy od... Nie. Łącznie przepłynęliśmy z Iquitos aż do Belem 4300... 334 km. Tak około, mniej więcej. I to jest 2693 mile morskie. Czyli bardzo, bardzo dużo. Cała Amazonka, pamiętajcie, ma ponad 6000, tam chyba 400. Więc przepłynęliśmy ją w tak naprawdę 2/3 całej drogi, 3/4. Tak, zajęło nam to łącznie 9 dni. Jeżeli chodzi o kwoty, to wydaliśmy 530 zł od osoby. Jeśli chodzi o konkretne odcinki, to tak, Iquitos Tabatinga 81,63 zł od osoby z wyżywieniem. Tabatinga Manaus 188 zł 47 groszy też z wyżywieniem. No i Manaus z Belem był to najdroższy odcinek, 259 zł 96 groszy i bez wyżywienia. Plus wydatki na łódce, ale to tam łącznie wydaliśmy może z 200 zł, bo w sumie mieliśmy dużo swojego jedzenia, więc polecamy, pamiętajcie, czajnik, przedłużacz, jakieś zupki chińskie. No Swoje chyba, że hamaki. chcecie po prostu jeść tam na miejscu, też można. Jeżeli chodzi o pierwszą łódkę, była dla nas trochę udręką ze względu na noclegi. Druga łódka, pamiętajcie, jest najfajniejsza. Już kiedyś widzieliśmy też innych podróżników i rzeczywiście jest najczystsza, najbardziej zadbana, bardzo dobre jedzenie i najpiękniejsze widoki macie z niej. Jest największa też z drugiej strony. Najbardziej I mają taka luksusowa, można Tak, byłoby i było powiedzieć, i najpiękniejsze widoki z I niej. było najfajniej na niej, tylko że ja tam byłem niestety chory, to trochę mnie to zabolało. I trzecia łódka też była fajna, chociaż mniejsza i bardziej bujało, ale i tak ma to taki klimat i uważam, że można się po tej podróży zakochać. Ostatecznie stwierdzamy, że podróż była super przeżyciem, jednym z takich bardziej, wiecie, mocniejszym. A co ci mówiłem na początku, jak płynęłaś? No tak, że będę to będzie? najlepiej wspominać. Miał rację. Jest co wspominać, było fajnie, ostatecznie spoko. Fajnie i pamiętajcie, możecie się mocno rozleniwić. Trochę nam było przykro z tego powodu, że to już się kończy. Na prawie płynęliśmy, można powiedzieć, 2 tygodnie, więc jednak się człowiek rozleniwił i po pierwszym dniu chodzenia tak zrobiliśmy, ja wiem, niecałe 10 km na nogach, to potem ja miałam zakwasy normalnie w piszczelach, więc... No dobrze, a teraz zapraszamy Was do dalszej przygody. Jedziemy zwiedzać Brazylię. W następnych odcinkach zobaczycie ciekawe miejsca z Brazylii na pewno. Zapraszamy, bądźcie z nami. Cześć!